Hej, z tej strony witam was Danton977 w kolejnym odcinku z Mario Forever Remake. No to pora na świat ujemny 12. No tak z klimatem to bym powiedział zbliżony do świata ujemnego 11. No tutaj mamy donut bloki, czyli takie bloki, które spadają po pewnym czasie, gdy na nich stoimy. No oczywiście spadają dosyć powoli po długim czasie, ale to nie oznacza, że powinniśmy je zignorować. Okej, no tamte różowe rotodiski kręcą się tylko jeśli się poruszamy w lewo lub w prawo, niezależnie od tego, czy robimy to na ziemi, czy na lądzie, czy w powietrzu. Jak widać zresztą. Musimy dobrze zapanować nasz następny ruch. Ale muszę przyznać, pomysł ciekawy, naprawdę. Ale dziwne, że się nie poruszają, jeśli podskakujemy w miejscu. Ale to już, dobra. Generalnie wolę jednak przeskoczyć sobie po prostu. Bo tam zlecieć na tamtą platformę niższą, jak jeszcze dwa rotodiski się kręcą, jest dość trudne. Plus jest taki, że jeśli stoimy na platformie jakiejś, która się rusza, to niby się ruszamy, ale rotodiski wtedy się nie kręcą. Okej, biegniemy. Tu można zdobyć one-upa. Tylko trzeba właśnie szybko to zrobić. Praktycznie od razu musimy pobiec i pokonać chyba każdego wroga, jaki tam był. Czyli też te roślinki tam w rurach. Ale jak się uda, no to mamy one-upa, więc w porządku. Pora na poziom drugi. Okej, tutaj kolejny Starman. Oj. Podskoczyłem przez przypadek i się kliknęło. Ale to nic się nie dzieje. Tutaj akurat tego Starmana tu nie jest złapać, ale moim zdaniem dużo łatwiej zrobić one-upa z niego. Jak widać było, ząbałem na początku, a i tak spokojnie zdążyłem pokonać wrogów. No i mamy też Boomerang Bro. Generalnie rzucają ten boomerang i po pewnym czasie boomerang ten zawraca. Musimy dobrze to obserwować i zareagować. Okej, wybijmy sobie tutaj może jeszcze. No i git, jest one-up. Zostawię sobie może te power-upy na wszelki wypadek, jakbym od czegoś oberwał. Niestety item storage w tej grze nie ma. Chodzi mi o takie pudełko na górze ekranu, co możemy sobie zrzucać przedmioty, co było w Super Mario Worldzie. Okej, checkpointa bym wolał nie brać, bo łatwe one-upy mogę zdobyć. A od checkpointa chyba już one-upów nie ma, albo są dobrze ukryte. Nie, ja nie trafiłem tego kupy wtedy. Okej, no i te bro mają skrzydła i generalnie to zasada jest jak z innymi takimi przeciwnikami, co mają skrzydła. Jak na nie naskoczymy, to im tylko skrzydła odejmujemy. Ale wciąż jeszcze żyją, chyba że spadną w przepaść. Więc musimy uważać. I albo jeszcze raz paść na głowę, albo poczekać, aż już po prostu spadną w przepaść. A. O, jak widać, te boomerangi tak działają. Okej. Tam bodajże stojący grzybek w tamtym bloku, więc go nie odkrywałem. Okej. Tutaj tak dziwna pułapka, bym powiedział, no bo jak nie wiesz, że tutaj są te bloczki, to pewnie się zabijesz, bo próbujesz wskoczyć na prawo, no i walniesz bloczek, no i skiniesz. Bro bardzo mnie nie lubi. Dziękuję! Doceniam, że mi tak podskoczyłeś idealnie. Nie rzuciłeś boomerangu. No dobrze, w takim razie trzeba będzie
jakiegoś power-upa zdobyć. O, muzyka z Mega Man 10. Blade Man, chyba moja ulubiona nutka w całym Mega Manie 10. Te zielone rotodiski bodajże redukują cię do małego Mario, niezależnie od tego, jaką miałeś formę. A to są z kolei twimpy, czyli malutkie twąpy. W sumie nawet tytuł twimp, połączenie twąp i wimp, czyli mięczak. Nie jest to najprzyjemniejszy przeciwnik, ale zawsze skacze w tych samych miejscach tutaj, jak widać, więc musimy po prostu ogarnąć, gdzie stać, a gdzie nie stać. Okej, wolałem pokonać roślinkę. Fajnie go niestety mogę tylko posmyrać po plecach. Dobra. No, najgorsze są zielone rotodiski, bym powiedział, no bo jednak jeśli jesteś tym Fire Mario czy innym Mario ponad Super Mario, no to... Ja sobie, wiesz, nie, sorry, znowu jesteś mały. Jak jesteś Super Mario albo po prostu małym Mario, no to chyba to ci wielkiej różnicy nie robi. Bo po prostu umierasz. Chyba że te zielone rotodiski cię nie dobijają, jak jesteś mały Mario. Ale wątpię, żeby twórca był taki hojny. Dobra, zostawię tam sobie to. No i tu się zaczyna problem od checkpointa. Wtedy jeszcze nie było tak źle, ale teraz te zielone rotodiski są w znacznie niekomfortowym ustawieniu. I musimy się napocić, żeby ich uniknąć. No tutaj bodajże mnie nie mogą trafić, albo mogą. Uff. Zostaje mi tylko uciekać. Nic nie widzę. Okej. Uff. Okej. To było fajne. To mi się podobało, naprawdę. I nie, ja tego nie planowałem, po prostu było mało czasu, byłem mały Mario, to już na zasadzie wszystko na jedną kartę. No i zamek, no tak jak w przypadku Świata Ujemnego 11, ile pierwsze poziomy nie są takie trudne, to tyle zamek jest dużo gorszy od reszty. Okej. Uff. No i chyba też łanapów żadnych nie ma. No i tutaj mamy duszka, który się nazywa Stretch bodajże. To nie żaden coś, tylko Stretch. No i co jakiś czas właśnie przechodzi po tych taśmach. Musimy uważać, kiedy idziemy. Ale już checkpoint, chociaż tyle. Okej. No i od checkpointa jest niestety dużo gorzej. Najgorsze jest to, że Bowser z tego co pamiętam praktycznie wymaga Fire Flowera, żeby go pokonać. Generalnie, no są to jakby duchy. Jeśli jesteśmy odwróceni od nich, to możemy pokonać te bile, jak widać. Zmieniają one po prostu wygląd, w zależności od tego, czy jesteśmy odwróceni, czy nie.
muzyka fajna, nie wiem skąd, ale podoba mi się. No i tu na przykład już nie zeskoczę, bo są te strecze. No i to będzie oznaczało śmieć. A i to i tak oznaczało śmieć, ale dobra. Skoro mam więcej czasu, to chyba tu mogłem wybić sobie monetki. Oczywiście musi być obok roślinka, żeby nie mógł na spokojnie to zrobić. Tylko się bać cały czas o moje życie. Tu raczej nie ma co raszować z tymi duchami. Tylko po prostu poczekać, aż się schowają. Dobrze, że się w ogóle chowają, a nie na szarze musisz cały czas. No i za dużo bili, zdecydowanie za dużo bili. Jak na moim guście. Poczekaj, aż te spajni pójdą, bo nie mam szans. Oczywiście rotodiski też irytują, bo są szare i co jakiś czas znikają, jak widać. A nawet jak nie znikają, no to z tego powodu, że są szare, to ciężej zauważyć któryś. To i da się pokonać te bulebile, jak się odwrócisz od nich, ale wolałbym nie pokonać. Okej. Tak to wygląda co jakiś czas, jakby Majo miał nie doskoczyć. Uff. Muszę poczekać, ten stretch sobie odpuści. Czyli teraz. Bez szans na unik. No i nie mam niestety power-upa tutaj. Muszę dojść tutaj chociaż jako Super Mario i kolejnego power-upa sobie wybić skatuję. No ale Bowsera mogę pokazać. No Bowser duch. No jak widać, można niby po nim skakać, jak się odwrócimy, tylko że nie mogę się odbić wysoko. A on i tak za chwilę zaatakuje. No powiem, że walka straszna. Tam próbować mogę, ale obawiam się, że... No właśnie, chciałem w lewo, w prawo polecieć nad nim, ale mnie odbiło w lewo. Jakby się dało od niego odbijać wysoko, to byłoby trochę moim zdaniem lepiej, ale że możemy się odbijać nisko tylko, no to jest dużo gorzej. Bo ciężko stwierdzić, czy mają poleci na lewo, czy na prawo, od tego zależy nasze życie. No dobrze, ja za chwilę wracam, dojdę po prostu do tego Bowsera. Okej, znowu dotarłem z tym, to mogę spróbować. Ale to chyba nic z tego. Chyba, że po prostu nie ruszać Mario. No nie, no i on i tak we mnie poleci, to jest najgorsze w tej walce. No. Że ciężko stwierdzić, gdzie Mario poleci, a gdzie nie. Ojej. Aha, no i on jeszcze leci na krawędź ekranu, także też nie mogę tam po prostu wylądować sobie. Zaraz wracam.
Okej, nieważne, jednak trochę przeceniłem tego bossa, jeśli chodzi o możliwość pokonania go bez bycia Fire Mario. Ale powiem, że prawie już to zjebałem. Ten skok pod koniec był strasznie ryzykowny, już myślałem, że zginę, bo mi się skończyły flamesy. Podoba mi się, że go pokonałem idealnie, jak się było 100 czasu pozostałego. No nie powiem. No jest to trudne. No jeśli dojdziemy z Fire Mario, to powinno być dużo łatwiej, tylko jest ciężko tam dojść, no bo jest masa tam naprawdę rzeczy. Najgorsze są te rotodiski, no bo znikają co jakiś czas. Musisz wiedzieć mniej więcej, gdzie one będą lecieć. No jeśli chodzi o tego Bowsera, no trzeba czekać, no po prostu trzeba czekać na ten odpowiedni moment, no i zgaduję. Bądź pewny, że na przykład jak wylądujesz po lewej stronie jego, to polecisz na lewo, zgaduję, czyli musisz trzymać klawisz w lewo. Jeśli natomiast wylądujesz po jego prawej stronie, to polecisz na prawo, czyli musisz trzymać klawisz w prawo. W tym momencie tak zrobiłem, no i się udało dzięki temu, więc jakiś tam wpływ miałem na to. No, oczywiście wolałbym móc się odbijać wysoko, no ale jeśli to działało, to spoko w takim razie. No cóż, no, muszę przyznać, świat bardzo ciekawy. Nie jestem fanem zamku, ale pozostałe... dziwne, nie pokazuje mi na zielono. Okej, to musi być jakiś błąd gry, no było napisane World -12 completed i kliknąłem normalnie, że ukończono. No, ale ogólnie muszę przyznać, że bawiłem się dobrze. No przy tych pierwszych 3 etapach bawiłem się super, przy 4 trochę mniej, ale ostatecznie nie było tragedii. No dobrze, w takim razie to zgaduję, że skoro ukończyłem te ujemne 12, to te 2 pozostają poza moim zasięgiem w tej wersji Mario Forever Remake. Także chyba... Czy ja w tych czołgach byłem? Pamiętam, przechodziłem jakieś czołgowe etapy. Czy to jest coś nowego, czy to ten... Chyba zajmiemy się teraz przegranymi mapami, przepraszam, zaginionymi mapami. No dobrze, w takim razie pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby: Pola Kuczaba, Wojta, Zadosław Domagała, Dawid Play 22, Nuevi, Filipelson, Victor Play Gaming, Mario the Hedgehog, Pancake LPS, Nesson X, Filipczynczak, bez nazwy, Żółbotny, Lipomigdor, CrossGame.pl, Piotr Harduch, Junior Game YouTube, Nichoła, XGMX, Timok.pl, Kupszyl, Makawiem.12, Kwarsk 11, Bartek ADM, X Blacki, Butcherfire, Player Yoshi Fortinia 26, Szymeczek.pl, Mikołaj Games, Damno Demus, Mr. Jalapeno, Tomek 839, Bandak Janek 06, Filip Busta, Muć, Mario Forever, Toksycznie Baka, Captur, Adam Zyśk, Mastercard. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!